Słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, mamy nowe 11 tiery. Ich statystyki, więc zobaczmy, co Wargaming tutaj przyszykowało. Odpalimy sobie film, potem przewertujemy całą resztę statystyk, popatrzymy sobie, jak wyglądają ich umiejętności na spokojnie, bo one są tam ładnie w artykule opisane i pokazane na filmiku. No dobra. A jeżeli chcecie, moi drodzy, darmowe fanty, to wchodzicie sobie na stronę Wargamingu, klikacie lewym w prawym górnym rogu na swój nick, aktywuj kod Wargaming, klikacie sobie ten kodzik pokazany w tym momencie na ekranie, proszę bardzo, i odbieracie fanty. Ewentualnie link oczywiście będzie też pod filmem. Fanty to kamuflaż dla wszystkich, a jeżeli się nie logowaliście wcześniej, to dostajecie KP plus książeczkę i oczywiście wcześniej wspomniane kamo. Proszę bardzo, a ja dziękuję. Także ja startuję. Mam nadzieję, że też jesteście tutaj delikatnie rozgrzani i czekacie na te 11 tiery. Ja sam chciałbym zobaczyć, co tam się kryje. Więc lecimy z tematem. Update 2.4 will bring the biggest boost to Tier 11 this year, with a full 6 new vehicles. We already spoke about the German Heavy and its branch in a separate video. In this one, we'll look at what the other 5 new Motyw polega na tym, że nie było 11 poziomu. A wiecie, co ja zrobię? Ja zrobię jeden bardzo dobry myk. numbers can do. You'll see they've got plenty to impress you with. Okej. Oczywiście nie ma polskiej ścieżki dźwiękowej, prawda? Haha! The Czechoslovakian heavy ranks will be Recall. bolstered by the VZ63P. Okay. It's a direct continuation of the branch with all its strengths. Good dynamics. The familiar gun depression and the trademark autoloader, which can deliver around 1,000 Wiecie, co mnie zastanawia? Bo teraz nie poznamy modeli tych czołgów, takie jak mamy wbudowane w grze, albo na tanks.gg, czy na innych stronach. Więc będziemy musieli się zastanawiać, czy tutaj będą faktycznie pokazane jakieś weak spoty, bo Wargaming często posługuje się tymi swoimi wartościami, że to ma 320 na wieży i myśli, że wszędzie ma. A tak to nie działa. Który może zadać 1000 punktów uszkodzeń w ciągu kilku HP of sekund, damage in a okej? matter of seconds. Like all Tier 11 vehicles, the VZ63P has its own special mechanic. The Dobra. adjustable fuse setter takes into account the result of the first shot and improves Okay. the characteristics of the second shell in the magazine. Nie, jeszcze tego nie widziałem, ale to być może będzie to działać jako pasywka, tak sobie pozgadujmy, bo to fajna zabawa z tym zgadywaniem. The mechanic doesn't have a separate activation key. It operates automatically, and you'll feel the result in every second shot from the magazine as long as the first one connects. Hit Okay. without damage, the second shell will get greater penetration. Okej. Pierce their armor, the shell will fly with increased average damage. Okej, ale That tutaj... means- Wow. Their armor, Sporo. the shell will fly with increased average damage. 526, 631. Czyli będzie nas to wynagradzało, jeżeli będziemy penować, a będzie nam to próbować jakoś zrekompensować, tak? Gdzieś tam te nieprzebicie. Okej, czyli takie trochę anty-RNG mechanika, plus można było powiedzieć, że no taka newbie-friendly, nie? That means if you penetrate with each shot, you can raise damage per minute and make the vehicle even more effective. The mechanic works with all shell types. Okej, i teraz możemy zobaczyć, jak te mechaniki będą działały. Czyli tutaj... la. Ale ta pena tutaj do góry wraz z damage'em wygląda to całkiem sensownie. To 600, pamiętajcie, że tutaj mamy magazynek, tak? Tutaj mamy 2 pociski. Po 520 standardowo, no ale zawsze ten drugi będzie nas wynagradzał, więc albo będziemy robić więcej damage'a za drugą pechą, jeżeli przebijemy pierwszą, albo będziemy mieć na drugiej więcej peny, tak jak macie tutaj wszystko ładnie rozpisane. No 350 peny, gdy kogoś nie przebijemy, brzmi fajnie, jednak wiecie, co jest dość delikatnie martwiące? Znaczy się nie chcę mówić, że to jest w 100% martwiące, ale jak sobie zobaczycie na podstawową penę 316, stary, no tutaj ze setkami będzie problem. Tutaj będzie problem, więc ja bym chciał dokładnie mieć troszeczkę delikatne podbicie względem poprzedniego czołgu.
czyli VZ-55, no bo tak na dobrą sprawę to będziemy jeździć delikatnie gdzieś tam podrasowaną znowu mechaniką VZ-55, o ile faktycznie gdzieś tam się w pancerzu czy ogólnie w platformie nic nie pozmienia. W każdym razie, no przeskok Alfy na pewno będzie fajny, odczuwalny, bo za 6 stówek to już jest naprawdę przyjemnie. Dać taką jedną pecha, a drugą za 520, na pewno ktoś to poczuje, o ile w ogóle tutaj ta podstawowa pena nie będzie nas ostro dymać. 348 na mechanice, jeżeli pierwszej nie przebijemy. No. Zobaczymy. Ale 315 And fully peny emptying the magazine. na Tashena, na E3, tak? Nawet na jakieś takie czołgi, które nie są niesamowicie opancerzone. Wydaje mi się, że to będzie problem, tym bardziej, że to są APCR-y, więc one będą tracić na dystansie dość dużo. No, nie wiem, może być to bardzo dobry czołg, ale wiecie, na papierze tutaj jakby troszeczkę mu czegoś brakowało. Will give you average damage of over 1100 HP in a short space of time. Peny That's an na przykład exchange your trochę. opponents won't forget in a hurry. The strong front Wydaje mi się, wracając do tych statystyk tej penetracji, wydaje mi się, że jakby dali 320, no to by ich to naprawdę nie zabolało. No ale dali 316. armor, in turn, will help this heavy feel at home on the front line. While others Okay. wait for the perfect moment to utilize their mechanics, the VZ-63P uses its own throughout the whole battle, turning every first shot from the magazine No dobra, no into a masz po chance prostu to pasywkę, strengthen niech the next. Wargaming też z tego nie robi nie wiadomo High jakiego alpha, wielkiego halo. great dynamics, and solid survivability. With that set of traits, this Czechoslovak is clearly ready to fight for the Okej, i tutaj mamy wszystko ładnie rozpisane. I żebyście wiedzieli dokładnie, z czym się będziecie mierzyć. 520 na bombie, po aktywacji mamy 598 uszkodzeń. Jeżeli chodzi o penę, wzrasta do tych wartości z tych podstawowych. No, buff do peny na pewno fajny. Problem polega na tym, że czasami będziemy robić jedną pechę na tym magazynku dzięki tej drugiej penetracji, a co jak pocisk w ogóle nie poleci albo i tak nie będzie mieć pęki, no będzie lipa. 8 stopni opuszczania, ok. Interclip i przeładowanie 25 sekund. No zobaczymy. 350 pancerza na wieży i będzie jeździć 50 na godzinę. Całkiem szybki, mobilny hatek z kapekami. Tutaj fanfar nie ma. Nie będzie na pewno drugi Taszenrate pod tym of względem. best breakthrough tank. Extending the Chinese Jedziemy light dalej, tank WZ. branch will be the WZ-219. This light doesn't make you choose between fighting and scouting. Good damage Okay. per shot. And the best gun depression of the whole branch. Minus Let it 8. go head-to-head with medium tanks. Ładnie wygląda przy okazji, While its bardzo ładny model. infrared search and track mechanic detects hidden targets. When it is activated, a scan sector appears in front of the vehicle. If Okay. an unspotted opponent is revealed in the sector, Nie wiem, czy graliście kiedyś w World of Warships. Jak ktoś z was grał w World of Warships, to możecie kojarzyć ten taki pasek wychyłu bardzo dobrze, bo puszczało się destroyerami torpedy. I wrzucało się torpedy i te torpedy sobie tam płynęły. Więc chyba tutaj bardzo dobry gotowiec wszedł. you'll see a corresponding icon, while the enemy will be notified. The longer the device operates, the more the sector narrows, increasing your view range within the area and further reducing the concealment of moving targets and opponents behind. Ej, okej, to jest mega ciekawe, czyli popatrzcie sobie na te statystyki, jeżeli chodzi o rzucanie takiego debuffa, czy też łamanie po prostu camo przeciwnika, And bo opponents z tego behind co mi się foliage. wydaje, tak, jeszcze zasięg widzenia się zwiększa. Zmniejsza się pole widzenia, ale zwiększają wam się statystyki spotowania, łamania kamuflażu, jak i sam zasięg widzenia na po prostu węższym polu. I mega interesujące. Pytanie brzmi, jak ludzie to będą wykorzystywać, bo to mnie Increasing your delikatnie view range przeraża. within the Drop tutaj zaczynamy od bardzo małych ilości camo, ale mamy bardzo szerokie pole widzenia. Chciałbym, żebyście zwrócili na to, proszę bardzo, uwagę, bo The to sector mega narrows, istotne. increasing your view range within the Okay. area and further reducing the concealment of moving targets and opponents behind foliage. However, if it detects a target, your vehicle will also become spotted for a short time in response.
If you have enough information about your opponent's position and you don't want to Okay. reveal your own, all you need to do is deactivate the mechanic in time. Okay. The W Czyli mamy możliwość przerwania mechaniki, która mogłaby nas po prostu postawić w bardzo słabej pozycji, bo być może chcemy tylko zebrać info, żeby wiedzieć na 100% czy on tam stoi. Można poddawać blindy, można dać tutaj dla swojej drużynki informacje i niekoniecznie się przy tym też podświetlić i żeby nas niepotrzebnie rozerwało. Więc interesujące, spoko. C219 is a versatile light tank that gives Ale trochę mnie martwi te łamanie kamuflażu tam, to minus do 40, to Jezus Maria. Okej, jak wygląda sama WZ-a? Mamy 420 uszkodzeń na strzał, 290 penetracji, więc spodziewaliśmy się tutaj około takiej penki, raczej do 300 byśmy nie dobili, patrząc na to, że Borkan jest takim czołgiem damage'owym, też 300 nie ma, no to przy WZ-cie to będzie bardzo fajne, taka hybryda light meda mi się wydaje, że działo będzie naprawdę spoko. 8 stopni opuszczania, bardzo fajnie, prawie 2000 HP, 70 na godzinę jedziemy, mamy 16 kamo, no to wiecie jak to te chińskie czołgi, no i też tam mechanika na użyciu 30 sekund i trwa 7 sekund. Okej, ale ja bym chciał sprawdzić, bo tutaj nie widzę statystyk, które bardzo bym chciał, nie wiem czy ich nie podali teraz, czy w ogóle dostaniemy je niedługo. Chodzi mi o celność działa, chciałbym zobaczyć jak wygląda samo działko, no ale tego podanego niestety nie mamy. There will also be a new addition to the Italian fleet, the CAV-71. Mówcie co chcecie. Ten czołg wygląda w chuj obrzydliwie. To jest takie obrzydlistwo. Nie wiem, kto to wymyślił. Naprawdę nie wiem, kto to wymyślił. No to jak ktoś przyszedł i pije kawę, to smacznej kawusi, a ja sobie popatrzę na ten piękny twór. Wygląda paskuda. Paskuda Medium 100%, ale może This będzie dobrą speedy paskudą. vehicle has a gun with the familiar auto Zaraz zobaczymy te wszystkie statystyki na dole, bo one tam będą podane, jeżeli chodzi o działa, etc., etc. reloading system, but enhanced by the new forced loading mechanism, which lets it reload the whole magazine significantly faster. No dobra. When the mechanic is activated, To the spoko, timer to- for loading o, the current shell duży is buff. reset to a fixed value. The mechanism has just 3 charges. It recovers automatically Okej. and much Czyli faster będzie when the wracać. magazine is fully loaded. This lets the CAV Okej, czyli jak będziemy siedzieć na wkład, ja właśnie nie jestem wielkim fanem tego typu mechanik i w ogóle całego magazynka na Progetto, bo tutaj będzie nas to wynagradzać za to, że nie strzelamy, tak? Że mamy tego buffa naładowanego za to, że nie strzelamy. Oczywiście będą też takie momenty w grze, w których po prostu no nie będziemy nic robić, bo nie możemy nic robić, no i wtedy fajnie, ale co jeżeli będziemy chcieli wykorzystać sytuację, no to nie będziemy mogli tego w ogóle użyć. This lets the CAV-71 cause the kind of damage in half a minute that will pack off almost Albo będzie się to any robiło wolniej. vehicle to the garage. To do so, Okay. you simply need to fire the magazine's 4 Nowe efekty są shells, super. then use the charges to speed up the loading of another 3. Okej. Moreover, the mechanic's operation is not affected by shell order or external factors and effects like a No damaged dobra. ammo rack or stunning by artillery. To jest And if akurat the mega reload dobre. time has already reached the Ej, umówmy się, to jest akurat to, że tam to jest naprawdę dobre. Masz uszkodzony magazyn, masz stuna, masz nie wiadomo co, mechanika to wszystko ignoruje, tak? Bardzo fajna sprawa. W każdym razie ta mechanika będzie bardzo ciekawa, jeżeli będziesz w stanie zignorować tutaj wszystkie negatywne efekty nałożone na czołg z przeróżnych mechanik. operation is not affected by shell Bardzo order dobre, or ale pytanie external brzmi, ile factors and da nam effects like to a damaged ammo rack okazji do użycia or tego, tak na stunning dobrą by sprawę. artillery. And if the reload time has already reached the value the mechanic shortens it to, the system won't Okay. allow a charge to be used. That way, you won't waste any. Add to Okay. that comfortable firing alongside good dynamics, and you get the top representative of the Italian medium tank. A tu się robi bardzo ciekawie. Ulala! Tylko pytanie brzmi, czy będziemy mieć powtórkę z Asa. No bo wiecie, jakim czołgiem jest As. Ale gdzieś tam światełko takie w tunelu jest i zobaczymy,
Zobaczymy, czy to będzie bolało. Jeżeli chodzi o samą Alfę, 390 na bombie, 335 peny, a PCR-y 277. Przeładowanko, takie jak widzicie, 16, 14, 12, 10. Pamiętajcie, że macie mechanikę, macie załogę do wrzucenia, macie wentylację do dodania, macie dyrektywę do dodania, więc tutaj z tym też zejdziemy naprawdę dobrze. Okej. 10 stopni opuszczania to jest dużo jak na meda, uważam. Tylko pamiętajcie, że ta wieża tutaj raczej nie będzie pancerna i nie będzie odbijać. 0,30 rozrzutu, więc zejdziemy, no w zależności od modułów, z jakimi modułami będziecie grać. Poniżej 0,3 na spokojnie można zejść, czyli z czasem celowania w zależności też znowuż od jakich modułów będziecie używać, też można nieźle gdzieś tam w dół śmignąć. 2166 na bombie, 3 ładunki. 2 się ładują automatycznie na samym starcie, więc jeżeli mamy małą mapkę, możemy chyba od razu użyć jednego ładunku, albo nawet i wszystkich, żeby załadować sobie pełnego klipa i pojechać z pełnym magazynkiem, gdzieś tam już się bić od razu, No dobra. Ciekawe. Family, ready to make a real impact on the Ja się battle. boję po prostu, że to będzie powtórka zasad, czyli czołg, który wyszedł, nie był jakiś fajny, potem dostał buffa i nadal jest obrzydliwy. No, w większości przypadków, bo ja mam problem z Asem. Czasami miewałem tym naprawdę dobre gry, ale problem Asa polega na tym, że ja nie mam w ogóle zabawy tym grając i boję się, że tutaj będzie to samo. Field. Ale ciekawe. And representing Sweden is the BV-111. Like its Who does? predecessor, it doesn't rely on armor thickness, but on bouncy armor angles that its hydropneumatic suspension makes even more effective. The suspension also ensures superb gun depression, allowing the tank to fire from practically any hilly location. On Czyli- top, this newcomer has 2 combat modes. By default, you get classic Okay. Swedish medium tank gameplay. Jedziemy na Good wieżę i gramy. mobility and stabilization, plus high alpha and damage per minute. But simply switch to external ammunition feed mode, and the automatic transfer Podoba mi się to przejście tutaj, bardzo fajnie to zrobili. mechanism will start feeding enhanced ammo from external rear boxes. This will reduce the dobra. reload speed and top Uh. speed, but increase average damage, allowing Okej, czyli będziemy jeździć wolniej, będziemy przeładowywać wolniej, ale będziemy bić za więcej. Wydaje mi się, że sytuacyjnie bardzo dobre do użycia. Oby nie było z tym tak samo jak z tym biednym 432, że masz tam czasówkę, you nie? to be more effective when the battle slows down a little. The mechanic works with any ammo apart from HE shells, so keep Oh, in mind which type okay. of shell you have loaded. You don't need to stop to switch the mode, and it doesn't reset loading. Its current timer adapts to the selected mode, taking into okay, account the spoko. minimum threshold. On uneven terrain, this Swede feels on top of the world. If it's positioned right, shells will slide off its turret and halt, barely No to- even scratching the paintwork. Wydaje mi się, że jak ktoś lubi bardzo czołgi do grania na wieży, no to, a przede wszystkim medy do grania na wieży, no to UDS ten 11 tieru, no będzie chyba najlepszy. And the alternative mode Pytanie, lets jak the z vehicle przebijaniem play tego w ogóle? even better in situations where high damage per shot is worth more than a few seconds of reload time. Okej. No dobra, to zobaczmy statystyki. 460 na standardzie, 320 peny. No tutaj ta pena, no tutaj mogą być problemy z przebijaniem takich taszenów, nie taszenów, etc., nie? Tutaj nie mamy peny jakiegoś szakala, hakera czy leoparda, tak? Tutaj mamy penę 320, więc może nas to bardzo ograniczać w tym, żeby robić tutaj niesamowite wyniki. 9 sekund prawie przeładowanka, 13 stopni opuszczania, 2200 HP. 52 na godzinę jedziemy, więc też nie za szybko. Kadłubem ten czołg nic nie będzie odbijał, 320 na wieży, ale to są ostre kąty, więc będziemy musieli zobaczyć sam pancerz fizycznie, jak to wygląda. A jeżeli użyjemy mechaniki, no to mamy 560 na bombie, czyli alfa bardzo przyjemna jak na meda, no ciężko tutaj o coś lepszego w ogóle i 13 sekund przeładowania. Ale jeździmy wtedy 28 na godzinę, widzowie. Także zwróćcie na to uwagę. Finishing off R5 is the Shugo Tank Destroyer. The logical development Moi drodzy, zapraszam na rakiety i smacznej kawusi. Dawaj mi tego Shugo, hori. of the Japanese branch. Like its predecessor, it has a powerful gun that boasts the highest AP shell penetration in the game.
comfortable depression, and rockets. High explosive rockets. They're Żeby nie precise było, and cause big żeby nie było, przypominam, że to jest zwykły haek jako umiejka, tak jak na Taschenratę w innej animacji, więc tutaj na spokojnie, ale wygląda fajnie. damage, but the velocity and penetration are low. So W ogóle try na to bicie bardzo capitalize on PTZ przypomina opponents' ten czołg. mistakes. If you combine a rocket with a gunshot, you can deliver a devastating strike. If you combine a rocket with a gunshot, To jest Semka. you can Okej, deliver a devastating strike. The okej. rockets are perfect both for dealing a lot of damage to paper-thin vehicles and for finishing off opponents. Albo zwykła. Okej, czyli będziemy more, mogli the tank kończyć destroyer czołgi, feels które great. mają mało HP, albo robić bardzo dużo uszkodzeń i maksymalizować te uszkodzenia w czołgi, które mają słaby pancerz. The front line, thanks to its noticeably sloped, well-armored cabin. Okej. Owing to good survivability, excellent penetration, and solid alpha, the Shugo is effective in any situation. Wow. No to zobaczmy, jak wyglądają statystyki Shugo. 750 na bombie, 370 peny. 8 stopni opuszczania, 2200 HP, 36 na godzinę i 15 wstecznego. Turbo jest w 100% wymagane na tym czołgu. Pamiętajcie, że jeżeli to są apeki, a prawdopodobnie to są apeki, zaraz do tego przyjdziemy i zobaczymy, no to te 370 apeki będą rozrywać bardzo, ale to bardzo wiele czołgów. Możemy sobie wziąć jeszcze perki do usprawnienia tutaj tych wszystkich rzeczy, więc będzie ciekawie. 200 pancerza niby ma, ale pamiętajcie, że to jest pancerz skontowany, więc zobaczymy na dobrą sprawę niedługo, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o przebijalność tego czołgu. 45 sekund, tyle mamy na rakiety, która ma 600 uszkodzeń na strzał i 80 peny. Leci 320, więc to będzie bardzo, bardzo wolna rakieta. Sytuacyjny raczej, jednak nie wiem, czy zwróciliście uwagę, 0,15 rozrzutu będzie miała ta rakieta. 0,15 rozrzutu, czyli całkiem przyjemnie. Okej. In addition, the vehicle backs up its versatility with a convincing trochę jak na combo leście of to wygląda. gunfire and rocket strikes. All the new vehicles, like other Tier 11s, have their own upgrades. As you progress through them, the vehicle's mechanics become more effective. Mam and delikatnego fully miksa. upgrading them unlocks unique customization elements. The new Szkoda, że nie pokazali Niemca, co? vehicles will be among us soon, O, so start saving XP at Tier 10. If you haven't battled in over 60 days, just log in and grab a heap of goodies. Tier 8 and 9 rental premium tanks. No to chyba a whole byłoby na month tyle. of World of Chodźcie. Tanks premium account and lots more. Przeszperamy statystyki dalej. No okej, no to jak już widzieliśmy, jak te czołgi wszystkie wyglądają, szkoda, że nie zobaczyliśmy KPZ-a. Chciałbym go, w sensie tego pancera, przepraszam, nie KPZ-a. No ale chodziło mi oczywiście o 11 tier ciężki niemiecki, no trudno. No tutaj będziemy mieć pokazane tylko i wyłącznie te statystyki z ulepszeniami, bez ulepszeń. Zobaczcie, że ta alfa tutaj, jak i celność będą się bardzo zmieniać. No tutaj te ulepszenia na pewno będą mega pomagać, jeżeli chodzi o taką siłę ognia, bo tutaj wszystkie statystyki działa, oprócz penetracji będą się polepszać, łącznie z alfą, czasem przeładowania, z czasem celowania i średnie uszkodzenia również. A jak to wygląda na BV? Możecie też sobie wejść na stronkę i popatrzeć na ich unikalne umiejętności. Ja wam tutaj mogę jeszcze gdzieś to wszystko pokazać od A do Z, no ale wydaje mi się, że też fajnie by było, jakbyście weszli sobie sprawdzili, byście sobie weszli i sprawdzili, jak to wszystko wygląda. Okej, przyspieszony czas przeładowania, okej, na czerwono nie trafiamy i poprawia nam się penal tych 348, tak? Z tego co pamiętam i tutaj już możemy oddać celny strzał, więc to będzie nas po prostu wynagradzało. Okej, no na udesie jest prosta sytuacja, wciskamy X i strzelamy za więcej, mamy słabszy DPM, mamy za to większą alfę i wolniej niestety też jeździmy, jesteśmy ograniczeni właśnie gdzieś tam tą umiejką. Tryb zewnętrznego zasilania amunicją, bo tak to Wargaming nazwało. Mouse sobie stoi bokiem, okej. Trzeba byłoby przeliczyć DPM-owo
jak to wszystko wychodzi i zobaczyć, czy ma to sens. Oczywiście w poszczególnych sytuacjach jak najbardziej, w niektórych być może nawet nie będzie potrzeby włączania tego trybu, no bo będziemy jeździć na przykład wolniej, co wtedy, jak nie będziemy mogli uciec, no to będzie bolało i możemy zostać głupio złapani. Kaw mnie ciekawi z tego względu, że jego mechanika będzie ignorować te wszystkie negatywne efekty, które mamy w grze nałożone na przeładowanie, więc tutaj może być bardzo ciekawy pod względem użycia tej mechaniki. Tylko pamiętajcie, że to ciągle będzie Magic, więc tutaj raczej papier jeżdżący, dlatego może was rozrywać. Jak takie chory 11 poziomu was rakietą przydzwoni, no to może boleć po prostu. Ta maszyna wygląda bardzo, bardzo brzydko. Mechanizm może skrócić czas przeładowania pocisku do krótkiej stałej wartości. OK, system wykorzystuje ładunki, które odnawiają się z czasem. Mechanizm wymuszonego ładowania. OK. I tutaj widzimy, ile tutaj trwa odnowienie się tego wszystkiego. OK. No to możecie sobie też posprawdzać. Boję się, że podzieli los asa, a wolałbym nie. Poszukiwanie i śledzenie podczerwieni, widzieliśmy to chwilę temu. Mamy zasięg, jakbyśmy chcieli wystrzelić torpedy w World of Warships, a jak zwęża nam się te pole widzenia, to rośnie nam łamanie kamuflażu, rośnie nam przy tym też zasięg widzenia, więc no, może być interesująco. Okej, tutaj dostajemy info, że tam jest czołg, możemy mówić okej. Spotujemy gościa od razu. No dobra. Ale możemy też przerwać tę mechanikę. No tutaj sytuacja dość prosta. Pod E będziemy mieć rakiety. One mają 0,15 celności, 700 peny. Jeszcze raz powtarzam. 700 peny, 700 damage'a. Peny mają 80, spokojnie. Nie mają hajeków 700 peny. W każdym razie do strzelania w czołgi papierowe. Do strzelania w czołgi papierowe na pewno dobra sprawa. Można na spokojnie tutaj sobie jakieś fajne penki porobić. Ale czy to jest hit? Nie, wolny hajek z dobrą celnością po prostu. No to chyba wszystko. Słuchajcie, jaki czołg byście bufnęli od razu? To jest pytanie do was. Jaką maszynę byście od razu zbufowali? Bo mam dziwne wrażenie, że tutaj taki niedosyt mam pewien względem jednego czołgu. Może zgadniecie jakiego? Chciałbym, żeby było ciut lepsze, ciut mocniejsze, być może na papierze, ale nie mówię, że nie będzie dobre w grze, bo wiecie, papier to jedno, a to jak się tym gra, to drugie. Być może będzie naprawdę dobre i będzie siekać. Każda z tych maszyn ma swoje plusy, ma pewnie swoje minusy, więc zobaczymy. Także zapraszam, możecie powiedzieć, który czołg byście z nich zbufowali, bo tak jakoś trochę, nie wiem, liczyłem na ciutkę więcej.